Cześć, dzień dobry. Cześć! Dzisiaj odkrywamy Poznań, miasto doznań. Będziemy trochę zwiedzać, trochę jeść Trochę. i zabieramy Was ze sobą. Chodźcie. Zapraszamy do oglądania. A zwiedzanie rozpoczynamy nie gdzie indziej niż na Starym Rynku. Stary Rynek jest trzecim co do wielkości rynkiem w Polsce, zaraz po Krakowie i Wrocławiu. I podobnie jak w tych dwóch pozostałych miastach, znajdują się tu liczne restauracje, kawiarnie i puby. Plac targowy, który później stał się miejskim rynkiem, został wytyczony wraz z lokacją miasta na prawie magdeburskim w 1253 roku, a swój ostateczny kształt przybrał w XV wieku. Od rynku odchodzi 12 ulic, które do dziś stanowią podstawę regularnego podziału Starego Miasta. Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Poznania, pod którą fotografują się nie tylko turyści, ale także pary młode, jest renesansowy ratusz, w którym mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania. Ten renesansowy ratusz tutaj koło mnie na pewno kojarzy Wam się z koziołkami, które pokazują się codziennie o godzinie 12 i 12 razy stukają się głowami, w sumie bardziej rogami. I z tym ratuszem związana jest legenda, bowiem po wykonaniu tego zegara miała odbyć się uczta i kucharz, który przygotowywał udziec sarni, ten udziec niestety mu się spalił, nie dopilnował, więc wybrał się w okolice w poszukiwaniu dwóch koziołków, które miał później właśnie na tym ruszcie upiec. Natomiast te koziołki mu uciekły i wbiegły na wieżę ratusza i zaczęły się tymi główkami stukać, zaczęły się po prostu bić i na tyle to się spodobało wojewodzie, że postanowił po prostu wpasować właśnie koziołki w mechanizm zegara. Zaraz je pewnie zobaczymy. W kamienicy znajdującej się naprzeciwko ratusza znajduje się Rogalowe Muzeum. To miejsce, w którym można zgłębić historię rogala świętomarcińskiego, a także poznać na niego przepis i wziąć udział w warsztatach jego wyrabiania. To świetne miejsce zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wszyscy się świetnie bawią, bo warsztaty prowadzone są żartobliwie i angażująco. Spróbować też można słynnego rogala. Nieopodal rynku znajduje się poznańska Fara. Ta piękna budowla, którą widzicie za mną, to, i uwaga, mam ściągę, bo nie ma szans, to Fara Poznańska, Bazylika Kolegiacka Matki Bożej Nieustającej Pomocy Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa. Wnętrze Fary jest pełne przepychu. Uwagę koniecznie trzeba zwrócić na słynne organy. Dzieło znanego XIX-wiecznego organmistrza Fryderyka Ladegasta. Organy te posiadają ponad 2600 piszczałek i ważą 230 ton. Planujecie intensywne zwiedzanie? Sprawdźcie poznańską kartę turystyczną, która zapewni Wam dostęp do wielu bezpłatnych wejść i rabatów, także do restauracji, ale o jedzeniu trochę później. Spacerując od rynku, warto dojść do Placu Wolności, na którym znajduje się ciekawa architektonicznie fontanna Wolności. Ma 9 metrów wysokości i zbudowana jest z dwóch 10-metrowych skrzydeł zgiętego szkła, po których latem spływa woda. Blisko placu znajduje się Muzeum Narodowe. To właśnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu oglądać można obraz Plaża w Pourville Claude'a Monet, o czym troszkę więcej wyszepcze Wam Przemek. Plaża w Pourville to jedyny obraz Claude'a Monet w polskich zbiorach. Wiąże się z nim ciekawa historia, dlatego że w roku 2000 został stąd skradziony. Śledztwo trwało 10 lat, obraz odnalazł się w domu sprawcy, schowany za szafą, niestety uszkodzony, ale rekonstrukcja pozwoliła na to, że możemy go dzisiaj oglądać w Muzeum Narodowym. Mimo że Przemek był tu troszkę onieśmielony, Muzeum Narodowe w Poznaniu to jedne z najfajniejszych, naszym zdaniem oczywiście, najokazalszych i najprzyjaźniejszych w Polsce. Widać, że ktoś kreatywny dba tu o marketing, bo kampanie promocyjne są, powiedzmy wprost, z jajem. Jeśli chcecie je podejrzeć, dajemy Wam link w opisie filmu.
Na listę zwiedzania warto dopisać imponujący zarówno z zewnątrz, jak i od środka Zamek Cesarski. Słuchajcie, muszę się śpieszyć, bo pada. A chciałam Wam powiedzieć, co za mną się znajduje. Za mną znajduje się bardzo mocno spidujący samochód, a także Zamek Cesarski. To jest, to jest najmłodszy zamek monarszy w Europie. Wybudowany został dla cesarza Wilhelma II, niemieckiego cesarza. I z budową związana jest ciekawa legenda, bowiem niemiecki burmistrz miasta bardzo przyglądał się budowie i był zdziwiony, jak jeden z robotników motywuje innych do szybkiej pracy. Pewnego dnia zadał mu pytanie, dlaczego to robi, jaki ma w tym interes, i odpowiedział, że z budową tego zamku jest związana przepowiednia, bowiem gdy w Poznaniu zostanie wybudowany Zamek Cesarski, to wtedy Polska powstanie z umarłych. I tak też się stało, bo niebawem wybuchła I wojna światowa i Polska odzyskała niepodległość. Po I wojnie światowej w gmachu zamku mieścił się Uniwersytet Poznański i co jest super ciekawe, to w latach 30. absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. W gmachu budynku znajduje się dziś Centrum Kultury Zamek, gdzie bezpłatnie można uczestniczyć w koncertach, spektaklach, wystawach sztuki, spotkaniach literackich i pokazach filmowych, a także zabytkowa część dawnego Zamku Cesarskiego, która oddana została do zwiedzania w marcu tego roku. Po przeszło 2 latach prac konserwatorskich i budowlanych zachwycić się można majestatycznością wykończeń komnat, m.in. przy użyciu marmuru i różnych gatunków drewna. Jeśli zmęczy Was trochę zwiedzanie, wybierzcie się nad Maltę. My pojechaliśmy hulajnogami i to było świetne doświadczenie. Okolice Malty są idealne do aktywnego wypoczynku, bo oprócz spacerowania czy biegania można też popływać kajakiem, spróbować swoich sił na wakeboardzie czy nawet wybrać się na stok narciarski, zjazd na pontonach, tor saneczkowy, kolejkę górską czy park linowy. W głowie Wam zakupy? Odwiedźcie Stary Browar. W 2005 roku Stary Browar otrzymał od International Council of Shopping Centers nagrodę za najlepsze centrum handlowe na świecie w kategorii obiektów handlowych średniej wielkości. Jeśli jednak nie interesują Was zakupy, w dawnym XIX-wiecznym browarze znajduje się też Centrum Sztuki i wiele restauracji. Poznań, podobnie jak Wrocław, ma swój Ostrów Tumski. W VIII i IX wieku na terenie Ostrowa Tumskiego powstał gród obronny, który w wieku X stał się jednym z najważniejszych ośrodków państwa Piastów. Uznaje się, że to właśnie tu odbył się chrzest Polski, a na terenie Ostrowa Tumskiego znajduje się najstarsza polska katedra, jeden z najstarszych polskich kościołów, bazylika archikatedralna świętych apostołów Piotra i Pawła. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Tuż obok mostu prowadzącego do Ostrowa Tumskiego znajduje się brama Poznania, przybliżająca zwiedzającym historię Ostrowa Tumskiego. W Poznaniu znajduje się również ponad 100-letnia i największa w Polsce palmiarnia. Zgromadzono tu około 17 000 roślin, 700 gatunków i odmian z krajów o klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, sawanny i pustyni. A dzięki temu, że zasadzono je wiele lat temu, dzisiaj można oglądać pokaźne okazy. No dobra, zwiedziliśmy więc i potrzebujemy się zregenerować. Dla głodomorów mamy kilka świetnych restauracji do polecenia. Uwaga, kolejność jest przypadkowa, bo wszystkie zasługują na uznanie. Numer 1 to Momo. Do położonego blisko rynku, bo na ulicy Szewskiej 2 Momo, wybraliśmy się z polecenia. Słuchajcie, nie zawiedliśmy się. To pierwsza restauracja, dzisiaj Momo. Zapowiada się fantastycznie, na górze jest taki fajny taras, jednak jest tak gorąco, dzisiaj jest 33 stopnie w Poznaniu, że zdecydowaliśmy się posiedzieć w środku. W Momo serwują głównie owoce morza i ryby w przeróżnych wydaniach.
Znajdziecie klasyczne krewetki z czosnkiem, chili i pietruszką, burger z krewetkami w panko, aromatyczny stir fry z kalmarami czy sajgonki z krewetkami. Czeka na Was eksplozja smaków i świeże produkty. Numer 2. Rynek 95. Dobra restauracja na bardzo turystycznym rynku? Kto to słyszał? A jednak, tutaj spróbujecie tradycyjnych potraw wielkopolskich. Pyr z gzikiem? Żurek? Proszę bardzo. Kaczka z pyzami i marynowanymi buraczkami? Można zamawiać. A może macie ochotę na coś mniej klasycznego, na przykład soczystą polędwicę z dorsza z frytkami z batatów i zieloną sałatą? Wszystko jest przepyszne i obsługa przemiła. Kończymy z przytupem, bo w Café La Ruina i Raj to restauracja z wyjątkowym konceptem, wnętrzem, w którym można się zatracić oglądając każdy detal i menu, które zabiera w podróż dookoła świata, z mocnym naciskiem na Azję. Jest na luzie, a nowatorsko, bez zadufania, a jednak wybornie. Podają ultra ciekawe wina, aromatyczne zupy pho, pad thaie, kosmicznie pyszne wietnamskie bułki banh mi, a także dania spod lady, na przykład choripan z domowym chorizo. No i sernik, boski sernik, który tak szybko został zjedzony, że nie udało się go uchwycić na żadnym filmie czy zdjęciu. Podsumowując, Poznań bardzo polecamy. Spędziliśmy tu świetne 3 dni zwiedzając, odpoczywając i oczywiście jedząc. Interesują Was ceny wejściówek? Pod filmem przypniemy komentarz z podsumowaniem większości cen. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, kciuka w górę i subskrypcji. Do zobaczenia niebawem.